Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Zebraliśmy się dzisiejszego popołudnia, aby porozmawiać sobie o ekscytujących danych, które się pojawiły i które omawialiśmy dzisiaj w porannym cepie. Pojawiła się lista 10 firm w Rosji, które zanotowały największe straty. Dziś spróbujemy sobie je omówić te straty, omówić te firmy, podyskutować na temat tego, dlaczego te straty mają miejsce i co może przynieść rok kolejny, gdyż perspektywy dla niektórych firm są lepsze, dla niektórych gorsze. Paweł, jesteś gotowy? Możemy zaczynać? Ja zawsze jestem gotowy. To ja jeszcze nie jestem, gdyż muszę Wam powiedzieć, że bardzo dziękujemy za wsparcie, za patronów, za wspierających, bo to dzięki Wam możemy kręcić te programy. Myślę, że korzystamy na tym oboje, w sensie Ty i ja, widzu oglądający, no i trochę Paweł, no bo my mamy dużo kontentu, Wy macie dużo kontentu, wszyscy powinniśmy być szczęśliwi. No i co? Zaczynamy. Zaczynamy od najsłabszego, czy od najlepszego? Od najsłabszego. Od najsłabszego. Od najsłabszego miejsca, czy od najsłabszej firmy, bo to jest też ten... A nie od najniższego miejsca i... Czyli od pozycji 10. firmy, bo w sumie jednej z największych po kolei. Drugiej największej firmy w Rosji, zaraz po kolejach państwowych, czyli Poczty Rosyjskiej. I rosyjska poczta ma tego pecha, że znajduje się w kraju, który średnio zarządza swoją pocztą. W tym roku strata 31,1 miliarda rubli, w zeszłym roku zysk 1,5 miliarda rubli, więc zjechali dosyć intensywnie w ciągu jednego roku. No nie zgodzę się z Tobą, bo ja bym to inaczej oceniał. No to bo ja bym oceniał, że zeszły rok był wyjątkowo dobry, a ten był typowy. Znaczy, inaczej, 2 lata temu. Tak. 2 lata temu, czyli 2021 był wyjątkowo dobry i byli na plusie, a 2022 był rokiem normalnym, czyli przynieśli stratę. Bo jeżeli inaczej na to spojrzysz, to te liczby nie mają sensu. A dlaczego tak mówię? Bo dług skumulowany sięga 133 miliardów i on jest właśnie tworzony przez te ostatnie lata. No i ten 2021 był wyjątkowy. Mniej musieli realizować przesyłek tych, jakby je nazwać, wiejskich. A 2022 więcej przesyłek musieli wysyłać i tak przynajmniej oni twierdzą, tych deficytowych. Tak, bo jeżeli byśmy spojrzeli na te dane, no to jak oni się tłumaczą, dlaczego ten dług jest? No mówią, że ten dług wynika właśnie z istoty i struktury ich działania, że głównie zajmują się dostawą różnego rodzaju przesyłek do terenów, gdzie to jest nieopłacalne, a ceny mają regulowane, jeżeli chodzi o przesyłki, nie mogą sobie tak zwiększyć. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, perspektywy są podobne na przyszłe lata. Tak, są podobne. Tu jest dyskusja oczywiście na temat wsparcia sieci internetowych przez pocztę, ponieważ oni sobie druku internetowego, nie od sprzedaży. Tak, zażądali dodatkowy po prostu podatek od tych marketplace'ów. Marketplace'y powiedziały, że mogą stać się udziałowcem poczty rosyjskiej i w ogóle jakieś niestworzone rzeczy zaczęły wygadywać. Koniec końców stanęło, że podatek będzie i to prawdopodobnie minimalnie powinno poprawić te wyniki. Ale ja chciałem przypomnieć Tobie, że jakieś 1,5 miesiąca temu... Bo już widzimy, że w 2023 będzie strata, ale prawdopodobnie ona będzie mniejsza, bo mamy dane za pierwsze półrocze poczty rosyjskiej. Muszę uważać, żeby się nie pomylić. Tak, bo to idzie odruchowo, nie? Te dwa człony. Ale słuchaj, Ty mówisz, że będą mniejsze, ale oni mają już problem z obsługą długu, rolowaniem długu. No to jest, poczekaj, to jedno z drugim się nie wyklucza.
właśnie dlatego będą mniejsze, bo musieli część wdrożyć cięcia kosztów w związku z tym, że mają problemy z obsługą długu, tak? A więc no trochę... Tak, muszą sprzedawać swoje gałęzie, które nie przynoszą dochodu, nastąpić może redukcja etatów, bo to jest zapowiedziane, i wymagają wsparcia państwa na dosyć dużą kwotę, ja nie pamiętam, to chyba chodziło o 40 miliardów rubli, żeby móc uzyskać płynność do obsługi długu, bo nie ma w budżecie poczty rosyjskiej na tyle pieniędzy, żeby płacić odsetki od kredytów i żeby obsługiwać wierzycieli. Czyli mamy sytuację, w której, tak jak mówisz, z roku na rok dług się powiększa. Wsparcie państwa wychodzi na to, bo tak przynajmniej powiedział dyrektor generalny tej spółki, jest niewystarczające. Granice wciąż na handel i na obrót paczkami z wieloma krajami jest zamknięty lub jest mniejszy. No to ten przyszły rok nie zapowiada się optymistycznie. W Rosji na przyszły rok zapowiadane są ogólnie cięcia w budżecie o 10% wszędzie, więc ciężko będzie wygospodarować dodatkowe środki na ratowanie poczty. Co w takiej sytuacji? Zaorać nie można, no bo nie można. Nie płacić pensji ludziom, już to się zdarza. Mamy informację, że w niektórych regionach pensje są obniżane, opóźnienia są w wypłatach, no ale to jest dopiero początek problemów. Przyszły rok nie zapowiada się lepiej. Twoje przewidywania? Wiesz co, nie wiem, no trudny przypadek, tak, ta poczta rosyjska, bo niby krytyczna, a jednak nie krytyczna. Wiesz o co chodzi, tak? No jednak poczta musi docierać. No niby musi. Państwo bez funkcjonującej poczty, no to jest trochę takie upadłe państwo, a z drugiej strony no nie są to emerytury, bo te jednak emerytury już idą po prostu na konta. Może jeszcze kiedyś, jak były wysyłane, wiesz, no to tak. Wiesz, może to przyspieszyć przejście na przykład na cyfrowe doręczanie korespondencji jakiejś publicznej, bankowej. Może w ten sposób. Natomiast jest jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy tu. Rosyjska poczta jest drugim pracodawcą w Rosji. Tam chyba ponad 200 000 ludzi. Tak, czy coś takiego. To jest być problemem, bo jednak bym widział, że oni chyba jakąś restrukturyzację zarządzą i przeprowadzą, tylko trzeba też pamiętać, znaczy wbrew pozorom teraz ten moment na restrukturyzację nie jest zły, bo jednak tych rąk do pracy brakuje. Jeżeli teraz przeprowadzą w przyszłym roku, no to będzie lepszy moment, powiedzmy, niż... Ludzie, którzy stracą pracę tam, znajdą między innymi w fabrykach, kopalniach, no gdzieś mogą znaleźć pracę wtedy. No ogólnie, wiesz, będzie ciężko, tak, bo to są często, wiesz, jakieś takie małe miejscowości, stała praca, no wiesz, ta pani, która jest na tej poczcie do kopalni raczej nie pójdzie, szczególnie, że to musiałaby daleko. No trudny, ogólnie to jest trudny temat. Wydaje się, że państwo tutaj powinno pomagać, nie ma też co liczyć, albo inaczej, wiesz, no może na przykład być sytuacja, że po marcowych wyborach oni te ceny uwolnią, no trudno. No bo żeby tu jest stała się rentowna poczta. Znaczy rentowna może nie, ale żeby ta strata się wiesz, była jeszcze mniejsza. Tak, czyli żeby te ceny jak gdyby mogli sobie podnieść. Tak? Do wyborów na pewno nie, żadnych tutaj ruchów nie będzie, ale po wyborach, kto wie, na samym początku kolejnej kadencji Putina, czemu nie? To dosyć dobry moment na restrukturyzację i podniesienie cen. Dobra, to myślę, że pocztę zostawmy już. Następny punkt 9 zajęło metro moskiewskie, które w 2022 roku przyniosło 31 miliardów rubli strat, rok wcześniej przyniosło niemal 50 miliardów rubli strat i tu chyba się nic nie będzie zmieniało. Metro moskiewskie będzie przynosiło straty cały czas. Wiesz co, oni podnieśli ceny o 7%, 7,2 dokładnie. Na koniec miesiąca albo na początku, już tam nie pamiętam.
Natomiast no to jest za mało, oni powinni te ceny tych biletów podnieść o wiele więcej, tylko że tu jeszcze nie jest problem z samymi cenami biletów, bo tam jest dużo osób, które za darmo korzysta z tego metra albo z dużymi bardzo ulgami, bo jest dużo grup różnego typu, kombatantów, matek, inwalidów, no możemy tam wymieniać, jak to w Rosji, tak? Każdy ma jakiś papier, że może za darmo albo za pół darmo jeździć tą komunikacją i to jest problemem. No i znowuż tu do wyborów żadnych zmian nie będzie w mojej ocenie. Ja mam do ciebie pytanie, czy kojarzysz a wręcz może być gorzej, tak? No bo jednak weteranów w tej Moskwie może być więcej, tych grup jednak może się zwiększyć, a więc jakieś tutaj poprawy bym szans nie widział. Słuchaj, gorzej też nie jakoś bardzo, tak minimalnie. Ja sobie na szybko próbuję sprawdzić, kto obsługuje wagony tabór metra w Moskwie i widzę, że to jest Transmash Holding. Niekoniecznie kojarzę, czy to jest firma rosyjska, bo wiesz, nad czym się zastanawiam? Okej. Na czym oni budują te wagony? Bo tu mogą się pojawić tematy sankcji zachodnich i tak jak mieliśmy w kolei, że wiele elementów jest obsługiwanych na podzespołach Siemensa, tak samo może się pojawić temat w metrze i czy będą mieli części i czy części nie będą, wiesz, nie nastąpi jakaś kanibalizacja, bo tego nigdy nie omawialiśmy sobie i nigdy się na ten temat nie zastanawialiśmy, a jednak tu może być to sytuacja podobna, więc to też może powodować albo wymuszone przechodzenie na jakieś inne tabory w przyszłości, co oczywiście jest dużym kosztem, albo redukcję taborów, a więc też redukcję tych częstotliwość jeżdżenia, co przełoży się na przyszłe straty. W każdym razie tak czy siak nie zmieni się nic w przyszłym roku, to będzie kolejny rok i nie wiesz, kto dotuje moskiewskie metro? To będzie miasto Moskwa, czy bardziej państwo? Miasto. Wiesz co, ale oni występują, chyba w Polsce też tak jest, wiesz, o jakąś kwotę od rządu. Tylko teraz nie sprawdzę ci, ile oni tam dostają tego rządu. A z tym Transmash Holdingiem to w tym momencie wydaje mi się, że on już, bo on takie przechodził różnego rodzaju zawirowania, był chyba do Almstoma sprzedany, zresztą tam większość na Almstomie się opiera tych wagonów, natomiast oni chyba w 2021 wykupili to z powrotem, jakoś tak, ale to też do sprawdzenia. Okej. Przejdźmy do pozycji 8 i to jest firma internetowa, komunikator, sieć społecznościowa WKontakte, tak? Tak jest. Czyli odpowiednik rosyjskiego Facebooka, strata w zeszłym roku 32 miliarda rubli, a w 2021 15 miliardów rubli, czyli podwoili stratę. Nie idzie ku dobrego, tylko ku gorszemu. Nie idzie ku dobremu, tylko ku gorszemu. Wiesz co, chyba tam są nietrafione pomysły, tak? Robili tą dekonsolidację, mieli tą część dotyczącą gier. Nie wiem, tak? Szczerze powiedziawszy, to nie jest jak gdybym ta branża, w której gdzieś się specjalizuje. I tutaj oni twierdzili, że w zeszłym roku też stracili ze względu na te kursy walutowe, tak? No bo oni się gdzieś tam rozliczali też często w twardej walucie. Jak tak naprawdę jest, nie wiem. To ja ci podpowiem, każda sieć społecznościowa większość swoich przychodów generuje z reklam. Kto jest najlepszymi reklamodawcami? No tak, masz rację. To firmy zachodnie, korporacje, tu 2022 rok było wyjście, a więc najprawdopodobniej znaczna redukcja planów marketingowych na rynek rosyjski albo całkowicie się wycofanie.
No i to może generować bardzo dużą stratę. Myślę, że dopóki wojna się nie zakończy, to taka sieć społecznościowa niestety straty będzie generować, gdyż to reklamy powodują, że taka sieć się napędza. Mamy przykład YouTube'a, bez reklam nie byłoby ani kasy dla YouTube'a, ani kasy dla twórców, więc to jest, wydaje mi się, najlepszy trop, żeby to sobie zweryfikować. No i przejdźmy do miejsca 7. I to jest duża niespodzianka. Rosyjski węgiel. Strata. Dlaczego? No ja już powiem dlaczego. Strata w 2022 roku 34 miliardy rubli, a wcześniej w 2021 4,6 miliarda rubli. W sumie nie jest zaskoczenie, tak jakbym się mocniej zastanowił, to jednak nie. No jeżeli firmy naftowe tracą, firmy gazowe tracą, no to firmy węglowe też tracą kontrahentów, zwłaszcza w Europie, no i wtedy się generuje strata. Dobrze myślę? Dobrze myślisz. Ale chciałem powiedzieć, że w 2022 roku mieliśmy panikę na węglu i były zwyżki cen. Więc myślałem, że może to rok, który da Rosji odrobinę zarobić, a tu widzę, że strata i to dosyć duża, bo to jak było wcześniej 4,6, to tu 34. Czyli utrata kontraktów była na tyle duża, że kompensowanie sobie wyższą ceną nie pozwoliło nadrobić. Tak? No wydaje się, że tak, tak przynajmniej oni podają, swapy ustawione. No i to, co im nie sprzyjało, no to kurs rubla, powiedzmy sobie. Czyli tak, wiesz, może te pierwsze pół roku 2022 było Musimy jeszcze przypomnieć, że w 2022 rubel był bardzo mocny, czyli sprzedaż węgla za dolary na przykład powodowało, że dostawali mniej rubli do swojej kasy. No tak, a oni się musieli, wiesz, przekierować to na rynek głównie indyjski. I tam te rupie. Problemy logistyczne z wagonami, przepływniki. No i wiesz, upusty, które musieli dać i tak dalej, plus właśnie ten kurs rubla, no i masz stratę, tak? W tym roku trudno stwierdzić, bo kurs rubla lepiej, ale no jeżeli chodzi o te ceny, no nie powalają, muszą dosyć tanio to sprzedawać na ten rynek mówię chiński też, ale chyba tam więcej z tego indyjskiego w ich przypadku. No i co? No tu jakieś szanse można widzieć, że będą próbowali sprzedać Kazachom, a Kazachowie do Europy. No właśnie to chciałem zapytać, czy tu się nie pojawia taka nitka, nie? Ale to małe na razie ilości, więc raczej bym... No i od razu jest, wiesz, od razu o tym jest głośno, więc tutaj nie można nagle, że Europa będzie sprowadzała węgiel rosyjski przez Kazachstan. To nie przejdzie, może jakieś tam partie, ale myślę, że nie za duże. No troszeczkę się uszczelniły też w tym roku te sankcje, bo jednak w zeszłym roku to na ten węgiel to tak było, wiesz... Mieliśmy koszty też, wiesz co, koszty też poszły w górę, przynajmniej oni tak podają, bo jak się spojrzy na te ich tam sprawozdania, to widzimy, że dosyć mocno koszty w 2022. Ale myślisz, że przez sankcje na te kombajny, na części i tak dalej? Cholera, trudno stwierdzić, tak? Zachodnie pewnie tak, wiesz, no bo być może też... Brakować górników może? Czy brakować górników może? Może brakować też, tak. To są takie problemy, Może też tak być, że tutaj jeżeli chodzi o ręce do pracy, to tak też średnio. No szczególnie, że wiesz, oni działają tak, Amurski, Hakaski, Krasnojarski, no i stamtąd, wiesz, albo napływowa, no bo tej miejscowej tak za dużo nie ma, a mogą mieć lepsze okazje w tym zbrojeniówce, nie? Tak. A więc no może ten rok 2023 nie zapowiada się lepszy, jeżeli chodzi o tą branżę. I przyszły też jakoś tak bez entuzjazmu. Bez. Tu ja nie widzę jakichś pozytywów. Będą musieli się, wiesz, no być może jacyś inni eksport na inne gdzieś kierunki bardziej egzotyczne, no ale to są też następne problemy.
No najlepiej oczywiście dla nich by było, jakby wrócili do handlu z Europą, z Polską, z Niemcami, jeszcze z kimś, tak? Szczególnie ta Polska by im się przydała, nie? Bo my braliśmy dużo. To też trzeba zaznaczyć. Znaczy, no nie, też jak gdyby tego nie demonizujmy, tak? Że wiesz, że jak gdyby Polska ich utrzymywała, tak? To tak nie było, ale były, wiesz, różne kierunki tak europejskie, tak? To wiesz, powoli odchodzimy od tego węgla, ale jednak gdzieś nadal był używany. No a teraz to wygląda tak, że zostają te Indie, Chiny plus jakaś egzotyka. Okej, przejdźmy do miejsca 6. I tu musiałbyś mi pomóc ewentualnie w wymówieniu, bo ja to chciałbym wymówić sieć Swiaznoj, ale... Nie, po polsku, Swiaznoja. Okej. Strata... Musiałbym zobaczyć. Mniejsza o to, sieć handlowa. Jedna z większych, strata 48,5 miliarda rubli, a właściwie w 2021 roku zysk 15 milionów rubli, więc byli delikatnie na plusie, ale to, co się dzieje w 2022 roku, to jest tragedia, prawie 50 miliardów rubli strat. Wiesz co, tu jest złe tłumaczenie, Swiaznoj. Okej. No i co z nimi? Dlaczego takie straty? Skąd to się bierze? Zamykanie centrów handlowych, odchodzenie innych dużych marek i po prostu jakiś zanik, czy wpływy sankcji? Czy tu jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego tak duże straty ta firma poniosła? Bo ja czytałem, że utworzenie rezerw na amortyzację zapasów, natomiast mało mi to mówi, szczerze mówiąc. Co to znaczy? Wiesz co, tu wygląda tak, że oni mają problemy finansowe od dłuższego czasu, ponieważ jest wniosek o ogłoszenie upadłości. No to tu już mamy prawdopodobnie game over tej firmy. I teraz raczej to będzie wynikało z jakiejś swojej polityki tej spółki. To jest w miarę nowa spółka, bo oni zostali utworzeni w 2018 w wyniku połączenia wcześniejszej i Eurosetu. No i chyba ten model biznesowy, bo cały czas jak gdyby zwiększają te długi swoje. No i są na takiej, wiesz, pochyłej, tak? No w Polsce też upadały takie różne sieci handlowe. Tak. Przyczyny raczej bym widział w złym zarządzaniu, w jakichś błędach, problemach. To ja ci powiem. A nie tym, że handel jest. Oni zajmowali się i byli drugim co do wielkości niezależnym sprzedawcą telefonów komórkowych w Rosji. To tu chyba mamy odpowiedź. Też. Jeżeli większość telefonów stracili możliwość sprzedawania, no to też ludzie przestali kupować, a podejrzewam... Nie, oni mogą sprzedawać. Dlaczego stracili? Nie rozumiem teraz. Wiesz co, niektórych telefonów nie mogą, jeżeli oficjalnie wycofały się z dystrybucji. Z importu równoległego taka sieć może? Nie, ja myślę, że to nie jest ten powód. Tak, można. iPhone'a okej. W tej sieci? Na Samsunga. Tak. Nie, że na bazarku, tylko u nich oficjalnie. Kupisz, tak. Okej. Bo one są dopuszczone. Według prawa to, co z importu równoległego jest dopuszczone. Ja myślę, że tu jest jakiś, problem w pomyśle i właśnie w tym... Za dużo oddziałów, za dużo w centrach handlowych, na przykład stałe. Źle to wyliczone, za duże koszty stałe, w dobrych na przykład miejscach, ale za dużo to kosztuje, a za mały jest, powiedzmy, za mało klientów i tak dalej. Okej. No to raczej już w przyszłym roku może ich nie być w zestawieniu, bo będzie to ich najprawdopodobniej koniec. Myślę, że już nie będą, tak. Tak. No wiesz, ta branża, nie mają liczyć na kto im pomoże, tak? To jest spółka cypryjska. W tym momencie rząd nie pomoże, jacyś oligarchowie się na to nie będą zrzucać. Bez szans, moim zdaniem. Przejdźmy do miejsca 5. Jest to niezwykle ciekawa firma STLC, czyli State Transport Leasing Company. To największa firma leasingowa w Rosji. Mówiliśmy wczoraj właściwie o nich. Nie o nich? Nie o nich? Nie. Bo przepraszam, bo to jest kolejowa.
Przepraszam. Bo oni, wiesz co, robią, oni są najwięksi, ale oni nie robią w samochodach. Tylko koleje i lotnicze. Ale koleje głównie i lotnicze. robią, tak, koleje i lotnicze, tak, czyli jeżeli chciałbyś sobie ileś tam karów, ale takich pociągowych, to tak, i samolot, to tak. To oni. No dobrze. Bo to mają jak gdyby, jeżeli chodzi o koleje 41%, samoloty 28%, tak, a teraz może więcej, jak nie ma tych zachodnich. Okej, czyli mamy tak, w 2021 roku 1,4 miliarda rubli zysku, a w zeszłym roku 53 miliardy rubli strat. I to jest potężna strata, największa w historii swojej, zanotowana przez STLC. No i z czym to się wiąże, Paweł? Sankcje, no tutaj trzeba powiedzieć, że akurat oni są takim bezpośrednią ofiarą sankcji. I blokowanie nie tylko tych pociągów i samolotów, ale też sankcje finansowe na transakcje, tak. Tak, oni mieli dostęp do takiej platformy światowej, zostali wyrzuceni z tej platformy, sporo transakcji poblokowanej, wcześniej leasingowali przecież dla tych zachodnich firm, no masa jak gdyby problemów. Praktycznie uderzyło to w ich model biznesowy z kilku stron i to jest jeden z takich przykładów, które można pokazywać ludziom, którzy mówią, że sankcje nie działają. Tu jest przykład firmy, którą praktycznie niszczy się, bo jednak 53 miliardy strat w jeden rok. Ciekawe, jak to zapowiada się w tym roku. Wydaje się, że nic się nie zmieniło w tym roku w stosunku do zeszłego i te straty będą dalej, bo ja nie widzę jakichś takich możliwości, żeby coś się wydarzyło. Nie. Według danych za pierwszą połowę 2023 wypracowali malutki zysk i wychodzą na prosto. Tam idzie restrukturyzacja, no nie będą takie zyski jak kiedyś, ale po prostu zmniejszają się z dużego gracza na mniejszy, wchodzą w taki tryb no bo zmniejszają się, wiesz, na taki, na Mhm. rynek rosyjski, wiesz, pamiętaj, że to była największa firma na tym rynku, firmy rosyjskie też korzystały, z kogo będą teraz korzystać, tak, no jest jakaś tam konkurencja, no ale a więc oni tak, też w sumie działają... jeżeli jesteś monopolistą, no to nie upadniesz, po prostu zmniejszysz skalę. Jak w odpowiednim momencie zmniejszysz skalę i przeprowadzisz restrukturyzację, to przetrwasz, nie? Chyba że zrobisz to za późno, no to wiadomo. A więc tutaj, jeżeli Teraz chodzi rozumiem. o ten rok, to wyjdą w mojej ocenie gdzieś tam na zero, może z jakimś nawet małym zyskiem, natomiast w przyszłym roku ja bym tutaj ich widział pozytywnie akurat. Okej, ale czy będą na tyle duzi, żeby być w zestawieniu jakimkolwiek? Nie. Ani nie będą w top 10 największych firm, ani nie będą w top 10 najgorszych firm, moim zdaniem. Ale też wielkościowo zmniejszą się na tyle, żeby w ogóle brać ich pod uwagę przy jakichkolwiek zestawieniach? Tak, no firm leasingowych na pewno tak. No że pomimo, że się zmniejszą, to wciąż w Rosji po prostu rynek się cały zmniejszy, a oni na tym rynku... Znaczy rynek się, wiesz, przebuduje, tak, no wiesz, te firmy państwowe, czy robiące też na zbrojenia, oni przecież też leasingi różnego rodzaju potrzebują, też jeżeli chodzi o transport kolejowy, to jest tak, wiesz, odpadła duża część, no i jak odetniesz te kilka części, to nadal możesz jak gdyby żyć, tak? Tak. Tu jakąś specjalną analogię zrobiłeś do żołnierzy rosyjskich, czy to tak wyszło? Zostawmy to. Okej, przejdźmy do kolejnego miejsca, czyli Ozona. I tu wspominałeś dzisiaj w porannym cepie, że to jest odpowiednik naszego Allegro, tak? O, coś takiego, tak. Firma, która jest jakąś taką platformą do zakupy, sprzedaży takiego internetowego. Ale coś im chyba to się nie układa, bo w 2021 roku mieli 56 miliarda rubli strat, a rok później 58 miliarda rubli strat. Czy to taki model biznesowy, żeby co roku przynosić tak potężne straty, czy... Wiesz co, w zeszłym roku mieli ten pożar, pamiętasz?
Ten palił się magazyn ich pod Moskwą i wszyscy się zastanawiali, co tam było przechowywane i wszystko wskazuje, że tam były części do dronów. No ale spalił się magazyn i oni oszacowali straty na 10 miliardów. Dostali jakieś odszkodowanie, no ale nadal gdzieś te straty, wiesz, no bo to za spalenie, ale wiesz, utraconych jakichś korzyści i tak dalej, no oni gdzieś sobie dopisali tą stratę na 10 miliardów w wyniku pożaru, tak się tłumaczą. Natomiast za ten 2023 rok chwalą się słabymi danymi. No i tak gdyby przeczy, że to jest tak, bo za 2023 mają stratę 24 miliardy rubli. No okej, ale to jest połowa mniejsza strata niż w poprzednich 2 latach. 9 miesięcy. 9 miesięcy, ale ja bym tutaj, to są ich szacunki, bym podchodził do tego ostrożnie, bo może nie będzie 58, no ale będzie 40 przykładowo, nie? Miliardów strat. Więc oni mogą się znaleźć jeszcze w tym zestawieniu w przyszłym roku. Wszystko wskazuje. Nie do końca ten model biznesowy, gdzie mamy te duże magazyny w stylu właśnie tak jak Amazon. Ozon, Amazon. Tak, że to się w Rosji sprawdza. Nie? Oni Myślisz... chcą być takim rosyjskim Amazonem, no jak na razie jadą na stratach prawie cały czas. A myślisz, że to może mieć związek Myślę, z tym, że mogą zostać wygryzieni przez innych mniejszych dostawców. Właśnie ja chciałem Ciebie zapytać, bo z tego co się orientuję, właśnie bardzo popularne w Rosji są portale chińskie. I ten transport jest dosyć sprawny, te ceny są na rosyjską kieszeń bardzo przyzwoite. I czy jest w kraju, chociaż to dziwnie brzmi, bo 140 milionów ludzi, ale czy jest w tym kraju miejsce na takiego narodowego, taki narodowy sklep internetowy o takim dużym zasięgu i takim modelu biznesowym, skoro Chińczycy tam bardzo intensywnie inwestują, a Rosjanie dużo bardziej lubią te portale w stosunku na przykład do Polaków, gdzie kupujemy, ale kupujemy mniej niż właśnie na Allegro, niż właśnie. Wiesz co, ja mam te same wątpliwości. Tu jeszcze dochodzi jedna rzecz, niestabilność rubla. Nawet jeżeli oni się zabezpieczają tymi swapami, no to będzie w cholerę kosztować. Muszą magazynować duże ilości różnych rzeczy. Kupisz po innym kursie rubla, później spadek, ty to musisz sprzedać ze stratą albo coś, rozumiem. Czyli niestabilność waluty nie sprzyja nie sprzyja prowadzeniu biznesu, gdzie musisz robić duże stany magazynowe. Chcesz to powiedzieć w ten sposób? Okej. No nie myślę, jest to, wiesz, no bo wiesz, zakupią coś w Chinach po jakimś tam kursie, potem to zmagazynują. Czasami oczywiście mogą na tym wyjść lepiej, czasami gorzej, oczywiście zabezpieczają się od różnic kursowych, no ale pamiętajcie, zabezpieczenia kosztują, tak? To nie jest tak, że robicie sobie swapy i to jest za darmo. A więc dla nich byłoby lepiej, jakby te kursy były bardziej stabilne, bo jak się zabezpieczają, no to zabezpieczają się w obie strony. I przez to, że ta waluta tak po prostu, no zobacz, jeszcze jakiś czas temu mieliśmy 100, teraz mamy 88, no nie, to nie jest dobre, no i w drugą stronę. A warto powiedzieć, że takie sklepy pracują na bardzo niskiej marży, więc wahania kursowe... Płacisz jak masz duże spready, tak, no i to jest problem. Im mniejsze wahania, tym mniejsza obsługa tego. Myślę, że temat wyczerpaliśmy i przejdźmy na podium. Miejsce trzecie, Gazprom, czyli budownictwo, tak? Tak, ale specyficznie, bo tylko dla jednej firmy robią w sumie. To przynajmniej nie mają problemu z startowaniem w przetargach. No tak, mają je
wygrany. Zawsze dzwonią i pytają, a co teraz chcecie, żebyśmy wam zbudowali? I o ile, bo musimy powiedzieć, dla kogo budują. Budują dla Gazpromu. I o ile Gazprom miał się świetnie. No, znaczy dla Gazpromu budował, i powiązanych różnych, tak. Tak, rodzina Gazpromu. Rottenberg i spółka, tak. Tak. O ile działa to dobrze, jeżeli Gazprom ma się świetnie, sponsoruje Ligę Mistrzów i podbija Europę, no to wtedy dzwonicie, kończymy tu, co chcecie, żebyśmy teraz wam zbudowali? Oni mówią, no możecie zbudować to i to i to i to i macie roboty na kilka lat do przodu. Natomiast sytuacja Gazpromu, jaka jest, dobrze wiecie, i niestety wszystkie spółki powiązane też mają problemy. Strata w 2021 77,5 miliarda rubli, w 2022 77,5 miliarda rubli, czyli tak jakby ktoś przepisał Excel, Pawle, rok do roku? O co nie, wbrew pozorom nie. No tyle im wyszło, wiesz co, albo inaczej. Oni sobie założyli rezerwę na utratę wartości inwestycyjnej i zwiększone rezerwy na należności wątpliwe. I teraz możesz to wytłumaczyć, bo ja nie rozumiem. Należności wątpliwe, no to chodzi o to, że to tak jak bank ma kredytobiorcę i on nie spłaci, no to tutaj tak samo jest podejrzenie, że coś sprzedali firmie i ta firma za to, czy wybudowali raczej i ta firma za to nie zapłaci. Ale tu jest tylko Gazprom. To jest większy. Co? Ale tu jest tylko Gazprom, który zleca, czyli oni będą... No nie tylko. Nie tylko tak, tam mamy też, wiesz, jakieś inne zależne. Ja mówię głównie, tak, tych obiektów Gazpromu. Natomiast trzeba by też spojrzeć, tak, musielibyśmy zajrzeć w te należności wątpliwe, ja akurat nie przeglądałem, przyznaję się, i nie będę przeglądał. Za dużo papierologii, żeby to było. Nie, co tam jest, tak, to jest... No ale dobra, mamy 2 godziny roboty, tak. 2 lata strat. Znaczy nie wiem, czy bym odnalazł sprawozdanie, tak, bo co innego jest tajne. Jakiś tam... ale mamy 2 lata strat, które dają nam łącznie ponad 150 miliardów rubli. To jest bardzo duża kwota, Pawle. I co w przyszłości? Bo przecież Gazprom raczej inwestycje wstrzymuje niż rozwija. Tak, tu może być największy problem i największe zagrożenie. Dlaczego? Dlatego, że oni operują na w miarę dużych jednak wolumenach. Za 2000, znaczy to nie są też jakieś mega, ale na koniec 2022 przychody robili ponad 1 bilion. No i tutaj może być właśnie przeszacowanie, jeżeli się okaże, że Gazprom mniej, a wiemy, że będzie mniej tych inwestycji, to dla nich będzie duży problem, dlatego że oni mają jednak 95 000, z tego co pamiętam, pracowników. Bardzo duże koszty stałe. Tak. Zatrudnia 95 000 ludzi. Tu mogą pojawić się bardzo. I to było na koniec zeszłego roku, tak? No teraz może coś tam, wiesz, sobie, nie wiem jak to idzie, czy jakiejś restrukturyzacji nie zaczęli. No bo to są dosyć duże koszty stałe, a tutaj perspektywy dla Gazpromu na najbliższe lata nie są dobre. Ja mówiłem o tej restrukturyzacji całej grupy i moim zdaniem to częściowo następuje, ale następuje za wolno. I to jest bardzo niebezpieczne dla Gazpromu i dla całego holdingu. Okej. Natomiast chwilę wcześniej wspomniałeś, że jeżeli ktoś jest monopolistą i przeprowadzi restrukturyzację, to ma szansę przetrwać, ale po prostu w takiej skarlonej wersji. Tu mamy 95 000 pracowników. Jeżeli by zwolnili połowę, zostawili sobie taką najbardziej wykwalifikowaną siłę roboczą, to mają szansę przetrwać. Tylko że tu kwestia jest, że muszą to zrobić szybko, jeżeli dobrze zrozumiałem. Muszą w miarę szybko zrobić. Moim zdaniem restrukturyzacja holdingu Gazpromu spokojnie się mogłaby udać. Znaczy wiesz, też tak patrząc z boku, nie?
wiele rzeczy nie wiemy, tak, no bo my widzimy te oficjalne, tak, też dane, a pamiętajmy, że czasami pewne rzeczy są ukrywane, szczególnie jak firmy nie są w dobrej kondycji. Zazwyczaj te Excele to i tak jest najbardziej optymistyczna rzecz, jaką udało się wyprowadzić. Szczególnie w Rosji pamiętajmy, że oni lubią, to nie jest tak, że wyłożą to serce na dłoni i powiedzą, a tu mamy stratę, z tego co wynika i oni są otwarci wobec inwestorów i na zewnątrz. Nie, wręcz odwrotnie, będą wszystko ukrywać i grać, co jak gdyby jest problemem w przypadku właśnie jakichś kryzysów, bo oni będą udawać do końca, to jest takie typowo rosyjskie, że wszystko jest w porządku. To widzimy, jak rząd okłamuje Putina, jak firmy okłamują swoich udziałowców i wszyscy okłamują, że nie jest tak źle, jak jest źle i wszyscy podejrzewają, że jest gorzej niż oni mówią, bo tak zawsze w Rosji jest. Okej. I tym optymistycznym akcentem przechodzimy do numeru 2, czyli Alfa Bank, jeden z większych banków w Rosji. Zysk w 2021 136 miliardów rubli, w zeszłym roku strata 117 miliardów rubli, więc tu ta różnica jest bardzo duża, bo tu prawie 250 miliardów rubli jest na tej między zyskiem a stratą w przeciągu zaledwie jednego roku. Cóż tu się wydarzyło, Pawle? Rubel. Mocny rubel nie pomagał w zeszłym roku bankom i to było najpoważniejszy problem, tak. Nie mogły zarabiać też na tych drożejących walutach, ale też inne oczywiście rzeczy, tak, sankcje, zamrożenie części aktywów. Odcięcie od SWIFT-u, Alfa Bank chyba był odcięty, nie? Więc pewnie tracili jakieś... W momencie też, ale to tracili też marże i tak dalej z tego tytułu pewnie. Tak. Natomiast za ten rok dobre wyniki, przynajmniej myślę, że wypadną z tej listy, bo wypracowali zysk netto. I myślę, że wrócą do tych zysków z 2021. Dlaczego wypracowali zysk netto? No znowuż rubel i kredyty, ale głównie rubel. Wszystkie banki za 2023 mają dobre wyniki i to jest trochę taka pułapka, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Bo powiedzmy o tym pokrótce, tak. Są powodowane zwyżką przez te pierwsze półrocze na dewizach. Ludność kupowała, firmy kupowały, no i cały czas kupowały te dewizy, a kto sprzedawał? No banki sprzedawały, to jest raz. I na udzielanych kredytach, ponieważ stopa procentowa jak gdyby spadła w stosunku do zeszłego roku i była bardzo duża akcja kredytowa i bardzo duże też wpompowanie pieniędzy przez rząd na rynek, czyli on dosyć dużo pieniędzy puścił na rynek, żeby pobudzić tą gospodarkę, przez co wiele firm zaciągnęło kredyty, przez co wiele ludzi zaciągnęło kredyty i wpadli troszeczkę w taką pułapkę, no bo teraz rozpoczęła się ta spirala inflacyjna i bank centralny w sumie nagle jednak, no bo co mamy, listopad, a pierwszą podwyżkę mieliśmy w sierpniu, tak? Tak, w sierpniu chyba. Sierpień, wrzesień, no to 3-4 miesiące i 2 razy wyższe stopy, nie? Tak. I czyli 2 razy wyższe raty, 2 razy, no wszystko 2 razy, albo 2,5, albo nawet 3 razy czasami może być, tak, nie wiem, w zależności kiedy kto zaciągał. Tak. No i to jest bardzo niebezpieczne, tak, czyli 2023 dobre wyniki, ale kosztem przyszłego roku. 24, a na pewno 5 może być dramat, tak, może być dramat w zależności komu udzielili pożyczek, na jakiej stopie, też co dalej jak gdyby z rublem. Jaki procent spłacalności i rubel jak się umocni, to też nie pomoże, bo są zapowiedzi, że będą chcieli umocnić rubla. Umocnienie rubla bankom nie sprzyja, no tak. Bo mniej zarabiają na spreadach tych walutowych.
Więc tu... No bo wtedy, zresztą wiesz, no wtedy ludzie nie kupują, nie są zainteresowani. No skoro nie są zainteresowani, to nie można zarobić na tym, nie? Tu, jeżeli ktoś z Was ogląda po raz pierwszy komentarz dnia, to warto sięgnąć do komentarzy sprzed 2 tygodni. Nagraliśmy chyba 3 odcinki o tym, co się będzie działo z całym systemem bankowym, jak ludzie wpadli w pułapkę zadłużenia i to się wszystko składa w jedną całość, czyli wysokie zyski banków do połowy tego roku, ale kosztem naprawdę bardzo trudnej finansowej sytuacji w roku przyszłym. I tu mamy poniekąd powiązanie z miejscem pierwszym, czyli bankiem VTB. Zysk w 2021 roku 327 miliardów rubli, strata w zeszłym roku 612 miliardów rubli, to jest drugi co do wielkości bank w Rosji. I sytuacja będzie, myślę, bardzo podobna do Alfa Banku w obu przypadkach, czyli strata spowodowana kursem rubla, zysk najprawdopodobniej się pojawi w tym roku ze względu na duże akcje kredytowe. Tak, powiedzmy ten bank był liderem wręcz, jeżeli chodzi o tak zwane pożyczki ninja, czyli udzielane wszystkim na wszystko bez odpowiedniego zabezpieczenia, ale to może właśnie było spowodowane tym poprzednim rokiem i tak dużą stratą. Chcieli się odkuć bardzo szybko. Pomocą banku centralnego, zresztą Elwira mówiła, że jeden bank musieli udzielić dosyć dużej pomocy jako bank centralny. No, chodziło tu o FTB. Wszyscy wiedzieli. Tam jeszcze 3 banki były, ale to inne, natomiast FTB dosyć duża pomoc banku centralnego, dosyć silne dofinansowanie. Ten rok dobry, dzięki temu co powiedziałeś, to jest lider, on dostanie prawdopodobnie największym rykoszetem, jeżeli chodzi o niespłacalność. Zobaczymy też, jak to będą zapisywać. Czyli przede wszystkim te stracone kredyty, jak to będą raportować. Bo znając Rosję, znowuż tu będzie, wiesz, na zasadzie będą robić wszystko, żeby tego nie wpisywać, czyli sytuacja będzie lepiej wyglądać niż jest w rzeczywistości. W rzeczywistości będzie gorzej. Bo chodzi o to, że jeżeli kredyt nie jest zamknięty, ale jest niespłacalny, to zawsze można wpisać go w okienko przyszłe zyski, jeżeli dobrze rozumiem. A jeżeli... Coś takiego, tak jak stracone kredyty, jak go możesz wpisać, możesz go nie wpisać, znaczy powinieneś, ale coś tam. A jeżeli się poddasz i wpiszesz już jako stratę, no to musisz to wykazać, nie? Więc tu mogą to rozkładać na lata do przodu, na przykład licząc, że się poprawi kiedyś. No tak, tylko że to jest bardzo... Stąpanie po cienkim lodzie. Tak, no bo wiesz... Bo z jednej strony, znaczy na pewno tak będą robić. Być może byłoby lepszą taktyką byłoby dla takiego banku mówić prawdę i raportować tak jak jest, bo dzięki temu mogliby liczyć znowuż na pomoc banku centralnego i rządu, szczególnie, że to jest FTB, jest tutaj głównym udziałowcem jest Skarb Państwa i oni sobie nie mogą pozwolić, tak? FTB jest za duży, żeby upadł. No ale nikt z zarządu nie będzie, no bo nie chciał się podkładać, a więc pewnie będą ukrywać pewne rzeczy przez dłuższy czas. Tak? Paweł, jesteś na kontrakcie menadżerskim, udziałowcem jest Skarb Państwa, nie możesz upaść, no to co to za problem robić politykę taką bardzo ryzykowną? Jak się wyłożysz, no to i tak cię wykupią. W sensie uratują. Więc... No tak, ale ty możesz stracić pracę, więc to tak dlatego... No stracisz pracę, będzie... ale wiesz, dostałeś już tych tak, takie rosyjskie będzie, że ukrywamy do końca, nie przyznajemy się. To nie ty odchodzisz na emeryturę, odchodzisz z pracy, zanim to wybuchnie. Ktoś siada na gorące krzesło tuż przed. Tak. Będzie zamieszanie.
No, tutaj ta taktyka, ja chyba mógłbym być prezydentem. Na prezesa się widzę, że tu ta taktyka jest dobrze znana. Słuchajcie, wyczerpaliśmy temat. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, jeżeli coś nie dopowiedzieliśmy albo gdzieś się pomyliliśmy lub macie inne zdanie. Prosimy o komentarz pod tym filmem. Zapraszam serdecznie do sprawdzenia tych komentarzy odnośnie sektoru bankowego z poprzednich tygodni, gdyż to się bardzo ładnie uzupełnia. Z mojej strony wszystko. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Tam czerwony ten przycisk.